Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie korzystać z naszego linku zająca, który przejdzie do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj energię. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, awe, ja witam serdecznie, właściwie powinienem powiedzieć awe my towarzysze, bo to wielka czerwona syndykalistyczna Rzeczpospolita. I tutaj określenie Rzeczpospolita jest jak najbardziej na miejscu, proszę Państwa, bo to jest kontynuacja naszego poprzedniego spotkania z Kaiserreduxem na tym submodzie dla Polski, gdzie stworzyliśmy piękną czerwoną polską Rzeczpospolitą. No i trawem tak się wydarzyło, że walczymy z trzema zaborcami, z Imperium Teutońskim, Austro-Węgrami oraz z Maciakami, to jeszcze mając te granice naszej, powiedzmy, pierwszej Rzeczpospolitej. O zgrozo, fabułka tak się zatoczyła kołem, że po naszej stronie jest czerwona rewolucyjna Francja, także flashbacki z końcówki XVIII wieku jak najbardziej wskazane. Proszę Państwa, zapraszam na dzisiejszy odcinek, który będzie kontynuacją tego, co mieliśmy tydzień temu, jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, gdzie spróbujemy przetrwać, wytrzymać naszą fabułkę. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, jak z kongresówki żeśmy zrobili czerwoną Rzeczpospolitą, wojnę o niepodległość z Teutonami, a potem wojna kontynuacyjna, to odsyłam oczywiście do poprzedniego odcinka, bo tam się dużo działo i fabułka tam się zaczęła. Mamy 27 stycznia 1940 roku. Plan na Polskę był taki, żeby zrobić Polskę pancerną. Obecnie wystawiamy na szybko mobikowy Volkssturm, aby łatać linię frontu, a Maciaki tutaj tuptają. Proszę bardzo, wykorzystując przyczółek w Kijowie, za Dnieprem, rozlewają się na nasze dopiero co wyzwolone terytoria. Musimy na pewno zmniejszyć liczbę frontów. Trzeba jak najszybciej dobić Teutona i prawdopodobnie festung na Wiśle. Przez chwilę liczyłem, że zanim carskie wojska rozleją się przez te nasze wschodnie tereny Rzeczpospolitej, to zdążymy troszeczkę piechoty wystawić, która gdzieś tam będzie trzymała tą wschodnią flankę. No nic bardziej mylnego, 40 000 karabinów na minus. A, bo my już szkolimy 20 dywizji, o proszę. Zrobimy tak. Wszystkie zakłady w Polsce, wszystkie fabryki niech składają, rozumiesz, polskie karabinki. Tu i teraz. Tu i teraz musimy wyprodukować. Ile my robimy? 300 dziennie. Ile my zużywamy? 500 dziennie. Niedobre nowinki. Przeprowadzimy tak zwany manewr karpacki. Wycofamy nasze. Skrócimy linię frontu do Bielsko-Białej, gdzieś tutaj na wysokości Krakowa. Chociaż forty pod Lwowem też by się przydały, ale nie zdążyliśmy ich zbudować. Zając, czemu nie budujesz fortów? Forty są, rozumiesz, dla frajerni. Tutaj mamy gitównię i robimy porządne, rozumiesz, dywizje pancerne. W sensie jeszcze nie powstały, ale powstaną. Także szkoda czasu na forciki. Proszę Państwa, skracamy linię frontu, więcej dywizji do ostatecznego puszu. Berlin jest pod naszą kontrolą doskonale, ale Kaiser, bandyta 1, wataszka się opiera. Wpuścimy może trochę wojsk austro-węgierskich do Galicji. O zgrozo, znowu fabułka się powtarza z historią. Żeby lekutko odciąć wojska carskie, no bo nie jesteśmy w stanie bronić wszystkich granic Rzeczpospolitej, walcząc ze wszystkimi jednocześnie. No i liczymy, że komoda francuska dociśnie. Szkoda, że zająca jak zwykle poniosła ułańska husarska fantazja i zamiast normalnie, legalnie dołączyć jak syndykalistyczne prawilniaki do międzynarodówki, to zając padł na pomysł, że robimy własny sojusz, własną Polskę. Jakbyśmy byli w międzynarodówce, to byśmy byli ustawieni, bo wystarczyłoby troszeczkę dopuszować i międzynarodówka by nas z Maciakami uratowała. Ale nie, zając jak zawsze musi po swojemu. Ameba jedna. I teraz przez to wszyscy upadniemy. To są naprawdę niepokojące nowinki, że my musimy przepuszować Teutonów, żeby schować się na ich terenach za linią Wisły przed szarżującymi wojskami carskich Maciaków. No nie, dobra, tu już zacznij się cofać. Ten kociołek pozostawimy w kwestiach likwidacji wojsk wkraczających ze wschodu. Tutaj musimy wyciągnąć nasze dywizje, które się odcięły. O zgrozo musimy przez dywizje węgierskie przebijać się, aby wyzwolić nasze Pomorze. W Słupsku zaraz może zrobimy kociołek. Musimy jak najszybciej tą linię tutaj Wisły chociaż przytulić i się odwrócić frontem do Maciaka. No, fatalne nowinki. Ale lepsze jest to, że Węgrzy tak naprawdę ze swojego terytorium zachowują przyjazną neutralność, a w tym momencie mogliby zacząć puszować. Tak, teraz chciałbym, żeby zaczęli puszować, to nie. Przyjacielsko stoją na granicy i nie przekraczają. No, przypadek nie sądzę. Ja rozumiem, że skrajności się przyciągają, ale dlaczego nasz totalistyczny Bierut miał swoim chyba, nie wiem, urokiem osobistym przeciągnąć narodowych populistów z monarchą Karolem II rumuńskim do tego Paktu Warszawskiego?
Czemu my ich możemy zaprosić? Czemu oni chcą wziąć na ten nasz tonący statek zwany Rzeczpospolita? O Jezu, źle to zabrzmiało. No dobra, ale jak chcecie, to dawajcie. O Jezu, my się nie cierpimy. Poprawmy relacje. Może lekutko. Dawajcie, mordeczko. Front austro-węgierski, front carski. Dawajcie, zabawy co niemiara. Starczy fragów dla wszystkich. O, jeszcze to jest Bułgaria. Nie wiem, czemu my z Bułgarią walczymy. Królestwo Rumunii dołączyło do naszej sprawy. Co tu się odzajęczyło? No dobra, bracia, towarzysze, że tak powiem, do broni za waszą i naszą. Ja, totalen klik. O, cholipka, dobra, oni tu mieli, jak patrzę, oni mieli 40 dywizji. Ile wy macie dywizji? 33, troszeczkę mniej niż zadeklarowaliście w formularzu dołączenia do naszego tego Paktu Warszawskiego. Ciekawe, że Austro-Węgry tak czy siak trzymały dywizję na granicy z nimi. Interesujące. O, jakie fajne. Dobra, to już wiem, czemu Rumunia do nas dołączyła, bo mamy tutaj te ziemie Mołdawii, to nasze polskie pokucie i tak dalej. Możemy zwrócić im terytorium? Co możemy zwrócić? A, bo my i tak tego chyba nie skorujemy wszystkiego, a granica będzie ładniej wyglądać? Także przywróćmy... O, właśnie, o, pyk. No idealnie, a teraz Rumunii, brońcie nas na wschodniej flance. W ogóle Krym się jeszcze trzyma. Koloniale Krim Turien. Dowodzone przez Heinricha 33. Czekaj, czy teutoński Krym ma swoje drzewko? Ja nie mogę. Kaiserreich, Kaiserredux to piękne rzeczy, proszę państwa. Teutoński Krym z drzewkiem. O! Proszę mnie tak nie stresować. Nie podoba mnie się to. My jeszcze wrócimy na wschód. Na razie to jest młyn, proszę państwa. Maciaki przekładane przez Teutonów, nasze dywizje na razie odpuszczamy. Odpuszczamy ten kociołek Włocławek, Płock, Mała, bo Maciaki też walczą z Teutonami. Niech oni to likwidują. My musimy jak najszybciej, o właśnie, zlikwidować to. Szkoda, że port Słupsku się utrzymał, ale tu mamy przebicie. Z naszego kociołka się rozlaliśmy. Jesteśmy też na przedmieściach Magdeburga. Tu widzę, że jakiś gigantyczny atryszyn pojawiło się w dywizjach nieprzyjaciela. I jesteśmy dosłownie tyle, żeby połączyć się z... O, Bebici! Bebici, ratuj! Bebici, pomóż! Bebici! Bebici ratunkiem dla syndykalistycznej Rzeczpospolitej. Panie Teutonie, kapituluj pan! Ta wojna będzie zgubą dla nas i dla was! Wielkie, dzikie hordy ze wschodu nadchodzą! Połączmy się i razem przeciwstawmy się tej niepohamowanej agresji! Ile tam brakuje do kapitulacji? Panie Kaiserzu, proszę kapitulować, no! Nie mogliśmy przybić, rozumiesz, White Peace jakiegoś, rozejść się w szczęściu, nadziei, jak Berliny padły? Czemu on się jeszcze broni? Masakra. W ogóle stolica Teutona jest w Lipsku okupowanym przez nasze wojska, no. Hit, proszę państwa. Hit! O, jeszcze Ententa wbiła, no nie, to odciągnie syndykalistów od wojny. Ale z drugiej strony, bo tu biegały kanadyjskie dywizje, rozumiesz? Edwardzik wspiera Kaisera ochotnikami. Kocioł pomorski upadnie. Jak te dywizje zostaną wypalone, muszą zostać wypalone tu i teraz szybciutko, to już chyba formujemy linię obrony na Wiśle, bo wróg jest niebezpiecznie blisko naszej ostatecznej i w sumie jedynej obrony. Pod Weimarem nasze dywizje spotkały się z dywizjami Bebiciego. Włoska milicja naprzeciwko naszej armii ludowej. Józef Dowbor-Bośnicki. A, bo to jako marszałek to były co? Dywizje Kleberga, dobra. Czemu to jeszcze, co jest w sumie kociołek? Ej, to jest kociołek, to jest duży, piękny, soczysty kociołek, na który nie mamy czasu. Pilnuj ten port, pilnuj tego porciszcza, żeby stąd się nie ewakuowali. Ile jeszcze? Jest kolaps Reichspachtu! A, Kaiser is about to fall. Koniec wielkiej wojny na zachodzie. Kończ ta wojna! Panie Kaiser, abdykuj! Na jakiej podstawie ja mogę Litwę zaprosić do naszej organizacji tego Paktu Warszawskiego? Gdzie ta Litwa? Halo! Nie widzę tej Litwy. No ale dobra, zapraszam. Jak tam jakieś powstaje, mogą striggerować, to jest git. Czy możemy wystawić dywizję? Tak, wystaw dywizję, bo tu już Maciaki dosłownie są na przedpolach Warszawu. Powołujemy nową armię. Dowództwo obejmie Stanisław Szeptycki i twoim zadaniem, panie Szeptycki, jest obrona linii Wisły. Poniemaisz.
Obroń Warszawu, panie Szeptycki! My musimy zakończyć nasze porachunki na zachodzie. Kaiser upadnie. Może i my upadniemy, ale Kaisera ze sobą na dół pociągniemy. Naprzód Polacy uderzać, bić Teutona po kresku. Tegom chciał. Dobrze, a to akurat były węgierskie dywizje w kociołku. O, koniec! O, mamy to! O, proszę państwa, pierwszy zaborca na kolanach. Nie wiem, co my dalej uczynimy, ale mamy podpisane. Możemy brać teraz... Czekaj, dobra, bierzmy na razie terytoria, które jakkolwiek będziemy w stanie utrzymać. Róbmy tutaj ładną granicę na Odrze. Podpisuj, panie Kajza, kończ ta wojna. Dobra, mamy. W teorii mogłem jeszcze więcej brać konferencji pokojowej, ale gdzieś tam się trzymamy ładnych, lorowych granic i to, co mamy pod swoją kontrolą. Dobra. Jeden zaborca pokonany. Teraz pozostało jeszcze dwóch. Austro-Węgry oraz carstwo ze wschodu zwane potocznie Maciakami. Szybko przeorganizować się. Problem jest taki, że Austro-Węgry bezpośrednio wspierały. No tutaj może troszeczkę za daleko, żeśmy tą granicę spisowali. Ale Bebici tutaj, rozumiesz, kontrolował te obszary i z uśmiechem na twarzy nam to przekazał. Problem jest taki, że tutaj zostały jeszcze trochę austro-węgierskie prowincje. O, my to możemy skorować. Do Odry możemy zrobić, rozumiesz, repolonizację. Dobrze, bo teraz potrzebujemy solidnego zaplecza. Od razu szybciutko to koruj. Problem jest taki, że oni tutaj wbili o właśnie Maciaki, jak my korowaliśmy swoje tutaj te wschodnie terytoria. I nas to mocno odrzuciło. Dobra, na razie tego nie koruj, bo nie kontrolujemy. To i tak się nie uda. Musimy na szybko pozbyć się tych dywizji. Aha, bo część teutońskich dywizji też jeszcze stało u tych, o Austro-Węgrów, bo oni się wymieszali. Co tu się wydarzyło? Priorytet na pewno ma Szeptycki, żeby bronić linii Wisły. Dostaniesz na pewno 30 dywizji. O to trzeba zadbać, bo teraz najważniejsze jest to, żebyś ty tam się utrzymał, mordeczko. Cała reszta czyści to, co zostało tutaj, żebyśmy mieli bezpieczne zaplecze. No i chyba czekaj, Austro-Węgry też walczą z międzynarodówką? Też walczą z międzynarodówką. Dobrze, to są bardzo dobre nowinki, bo teraz nasi bracia kamraci, rozumiesz, z komuny francuskiej będą mieli ładne, mam nadzieję, przebicie bezpośrednio do Wiedeń, żeby habsburską bestię raz na zawsze zmiażdżyć. O, możemy kolejne dywizje wystawić. Kolejne puste, nic nieznaczące dywizje. Naprzód Polacy na barykadu. Fall of Teutonia. Mów mi tak jeszcze. For the first time I'm shaped to be Teuton. Kaiser Wilhelm II. Koniec pewnej ery. Doskonale. Czy on wyemigrował na te swoje tutaj gdzieś... bo Afryka też dupła. Tutaj gruby siedzi, rozumiesz, w Tarzana się bawi. Nie wiem, gdzie pan Kajzu wyemigrował. O nie, nasi bracia, kamraci z Rumunii padają. No cóż, poświęcili się, aby Rzeczpospolita mogła trwać. Mamy pierwszą w sumie bitwę z Maciakami, 27 lutego o Warszawę bezpośrednio. Jakow Slaszow, jakiś kozak chyba doński. Stanisław Szeptycki broni na spokojnie, powinien to wybronić, zwłaszcza, że nowe dywizje schodzą na linię Wisły. Tutaj szkoda, że tych Węgrów nie da się rozbroić, przyciągnąć na naszą stronę, ale jest jak jest. Poczekaj, bo tu jakieś papety powstają, nie wiem, czy my też nie będziemy musieli zrobić papeta. I wybucha wojna na Półwyspie Apenińskim na nowo. Bebici się rozsierdził i przez Italię chce z drugiej strony wmaszerować do Wiednia. Tu mamy Gustav Landauer. Wy nie macie drzewka, no nie, jakby oni mieli drzewko, to bym się aż zdziwił. Ale oni, czekaj, Maciaki komu wojnę wypowiedziały? Aha, to jakieś klice. To mniejsza. Ostatecznie też zamknęła się droga na Rumunię, przedmoście rumuńskie, nie ma jak się ewakuować, proszę państwa, tym razem do końca siedzimy i bronimy Warszawy. Nie ma ewakuacji. W ciągu 60 dni, wezwać rezerwistów. Co ty gadasz, że mogę jakieś te dywizje, bo my mamy te wszystkie mechaniczki nasze z submoda polskiego. O rany, ja zapomniałem, tylko potrzebujemy PP i jakieś rezerwisty, rozumiesz, kolejne Volkszturmy, Polacy na barykady. Upadek Lwowa, proszę państwa, evencik, ale powiem wam tak, lepiej żeby, właśnie chciałem powiedzieć, że lepiej żeby Lwowy wpadły w austro-węgierskie łapki niż łapska Maciaków, no ale niestety.
event z Goliatem, tylko że my w sumie o Warszawę to za bardzo nie walczyli, ale spoko, te 25 political powera wykorzystamy na wezwanie rezerwistów. To dywizję nam daje. 32 dywizji! Ty, mocne. Zakładam, że ta milicja jest beznadziejna, no beznadziejna, ale jest wyposażona i ma manpower. Ile ja mogę tych rezerwistów? To było jednorazowe? Tak, to było jednorazowe. Dobra, mamy 30 nowe, 2 dywizje. Linia Maciaków na razie zatrzymana. Te 32 dywizje wrzucimy do przeprawy przez Sudety do Czech. Albo po prostu uzupełnimy braki w obecnych naszych armiach. O, myślę, że to będzie najlepsze. Po prostu zostaniecie porozdzielani i udacie się tu, gdzie mamy braki. Pyk. Idealnie. Co to się znowu jest jaki na tym Kaiserreduksie jest młyn, jakie to jest piękne. Powstanie? Nie, poczekaj. A, wojna Maciaków z Japonią! Ej! Hirohitu! Mordeczko, ty moja droga. Danke schön, mordeczko. Pięknie dziękuję za wsparcie, rozumiesz? Za atak z drugiej flanki. Dobrze, Imperium Maciaków również upadnie. Powoli, rozumiesz? Nowa nadzieja gdzieś na wschodzie się pojawia. Najpierw upadek Teutonów, teraz wejście Imperium Japońskiego do wojny po naszej stronie. Doskonałe nowinki. Wróćmy do naszego drzewka wojskowego. Czy my możemy tutaj forty Lublin, Łódź, Warszawa? Szczerze? To drzewko wojskowe tak naprawdę niewiele bonusów daje sensownych. Opór przeciwko okupacji. Dobra, zróbmy to i potem tutaj opór, bo sporo naszych korów okupują na wschodzie. Dobre nowinki są takie, że wyczyściliśmy wszystkie dywizje austro-węgierskie, które gdzieś tutaj zaległy, powiedzmy, w Szlezwiku-Holsztajnie. Druga dobra nowinka jest taka, że mniej więcej nadrobiliśmy braki w karabinach, jednak ten nasz syndykalistyczny przemysł rozkręcony na zdobycznych fabrykach gdzieś się udało, także produkujemy nawet już pozostały sprzęt do tych naszych dywizji. Dobrze, przynajmniej, że miała być polska pancerna, mamy 162, 14 TP w magazynach. No jest w magazynie. Doktrynek pancerny zaczniemy tworzyć, rozumiesz? Wyciągnęliśmy nasz też kociołek spod Jeny. Tutaj 3 nasze dywizje milicji były obtoczone, ale udało się ich wyciągnąć doskonale. Jeszcze jakbyśmy Lips odpuszowali. Generalnie nasza armia no jest słabsza. Czy oni mają też przewagę w powietrzu, koniec końców? Tak, mają przewagę w powietrzu. No musimy liczyć, że o właśnie, międzynarodówka ja spuszuję, bo z tymi Austro-Węgrami to mega ciężko będzie walczyć przez te góry. 13. Maciakowo-osmańska wojna, proszę państwa. Weź tu możemy lastędzika przykliknąć. Nie możemy lastęda kliknąć, ale polipka. Dobra, utrzymacie to, wierzę, że dacie radę. Dobra, tu już chyba wszystko ze wszystkim walczy w każdej możliwości, w każdej sekwencji. Dobrze, nie jesteśmy sami w tej spaczonej wojnie totalnej. Nasze zwycięstwo będzie okupione gigantycznymi stratami, ale zwyciężymy. Polska znowu będzie wielka i to będzie czerwona Polska. Kontruderzenie mości, panowie. Uderzać tu i teraz. A bo Maciaki też z Austro-Węgrami walczą. O rany, dobra, Austro-Węgry teraz jaki mają Mendzik. Jeszcze ta Serbia, Rumunia. Bułgaria nie wiem co robi w tej wojnie, ona nie jest w żadnym sojuszu i walczy ze wszystkimi. Nasi Rumuni jeszcze się trzymają, może zdążymy ich uratować. Cholipka, ej, jakbyśmy się przebili przez te Węgry tutaj od tej, znaczy przez te Czechy, od drugiej strony, to byśmy niesamowicie pomogli naszym czerwonym braciom z Arenu, ale na razie musimy ustabilizować swoją granicę. No właśnie, bo tutaj w Kielcach, Widelcach jest niebezpiecznie i mogą przełamać linię frontu. Przy okazji widzę, że ładnie się robią te doktrynki. Co my tu w ogóle mieliśmy kliknięte? Aha, no to nieźle ładnie doktrynki. To jest dopiero początek. No tak, mamy kwiecień 40, a cały świat płonie. Tak jest, Czesi są miękkim podbrzuszem monarchii austro-węgierskiej. Tutaj przez te Sudety, rozumiesz, wsuniemy się na nizinę tą czeską i stamtąd bezpośrednio wspomożemy szturm międzynarodówki na Wiedeń, zabezpieczając ich flankę. Także husaria, tu jeszcze mamy, Jezu, tu jeszcze kawalerię mamy do pomocy. Doskonale. Naprzód husaria, atakować! Tutaj z tej strony pyk, przebijemy się. Oj, to trzeba to wykorzystać, to zrobimy tak, Zrobimy tak, bo ta dywizja jest w organizacji i z dwóch stron, rozumiesz, zaczniemy się rozlewać. Doskonale na niziny czeskie włazić. Ten Lipsk to oleć, bo najpierw chciałem się skupić na zajęciu Lipska, bo tutaj mamy takiego frędzla zakręconego. Utrzymaliście te Kielce, linia Wisły klasycznie oddaje.
Tajlandia wysyła jakieś swoje karabinki. Szwecja z Ikei trzeba będzie poskładać, rozumiesz, karabin, ale też dostaniemy od Szweda hatfu, przyda się. Spłacą swoje winy, mogliby nam troszeczkę tych złotych klamek z potopu też pooddawać. Dobra, przebijamy się. Dawaj ta kawaleria! Mazowiecka brygada kawalerii w natarciu, doskonale. Kwiecień 40, a kawaleria właśnie odwala całą brudną robotę, bo dywizje pancerne nigdy nie powstały. Helikopter w bok... Czeski helikopter. Wyobraź sobie tych ułanów, rozumiesz, którzy po tylu latach wojny totalnej ze wszystkimi wjeżdżają do jakiejś czeskiej mieściny, patrzą, a tam, rozumiesz, w shopie jakieś Wunderwaffe helkowe składane. Nie no, hit. Dobra, tam jakieś forty zrobiliśmy w Warszawie, tak? Forty dostaliśmy. Teraz, żeby never surrender, to potrzebujemy ciebie i ciebie. Okopanie też byłoby spoko, support artylerii, bonus do technologii też się może wbrew pozorom przydać. Także kliknijmy to. Bardzo ważne tutaj było przebicie. Zintegrujmy organizacje paramilitarne. Minus 10 war supportu, ale i tak mamy prawie 100. Dostaniemy trochę armii expa. 100 tysięcy manpowera, przyda się. I 10 tysięcy karabinków wzór 29. Klikamy. Dobra, piękny kociołek żeśmy zrobili. Wyczyścimy dywizje, które tutaj utknęły. A tym atakuj dalej, tu podrzuć im wsparcie. Tu jest 6 dywizji, to jest za dużo, zrób tak, bo jesteśmy pod samą Pragą i jesteśmy pod samym Wiedniem, ale na razie żadnego z tych miast nie możemy przeatakować, bo żeśmy tak chciwie to zrobili. Taki wyłom, że trzeba go zabezpieczyć, poszerzyć, bo ciasna sprawa, moi drodzy eksperci. Ale i tak jest dobrze. O nie, sforsowali linię Wisły, nie! Ej, musimy się śpieszyć. Długo nasze milicje, nasza trytytka na Wiśle nie wytrzyma. I powoli kończy nam się czas, bo faktycznie sforsowali tą linię Wisły, a my nie mamy czym tego zatentegować, także na siłę spróbujemy. Mimo wszystko najpierw pozbyć się Czech, to nam powinno częściowo skrócić linię frontu i odciążyć dywizję, no bo jesteśmy na przedmieściach Wiednia, ale nie mamy podejścia, tu jest Atryszyn, mamy samą milicję. Musimy liczyć, że Francuzi jakoś to dopuszują albo bici od południa, bo my sami na razie tego zaatakować nie musimy najpierw zająć i skapitulować cały region czeski, bo Kielce zaraz padną. Dopóki Warszawa się trzyma, to nie skapitulujemy, ale już poniżej połowy tego statusu kapitulacji mamy. To bardzo niedobre nowinki. Dawaj, milicja węgierska broni Pragi, dawaj szybko, mordo, puszuj! Nie, co, czekaj, nam dywizja jedna wyparuje? Bo to jest jeszcze kratka, dobra, ale Pragę zdobędziemy. Proszę państwa, mości panowie, drodzy eksperci, Pragu prawdopodobnie zostanie przez nas zdobyte w niesamowicie ciężkich walkach. Tak, mamy zajęcie Pragi, doskonale. To jeszcze chyba kapitulacjonem nie będzie, ale na pewno jest to duży krok do pozbycia się kolejnego oponenta. Ale tu już mówię, dobra, co my żeśmy przejęli kolejne jakieś czeskie Wunderwaffe. Ile brakuje do tej kapitulacji? Mordo, kapituluj, 2%. Czy my jesteśmy w stanie zająć coś, co daje nam szybkie victory points? Stolica jest w Ostrawie, ale tego nie zdobędziemy. To jest kolejna austriacka dywizja obtoczona. Tutaj zdobędziemy Kratek. Tu do Pilznena wchodzimy. O, tu trochę Warscora nałapiemy. Doskonale, może to wystarczy, aby to skapitulować. Wtedy w końcu ten Lipsk z Saksonię byśmy ogarnęli. Linia Wisły na południu sforsowana, ale na razie jest zielona, gdzieś tam się trzymamy. O nie, Zin stracimy. Lastendzik wchodzi tu i teraz, żeby to uratować. Weź skontruj, bo tu Brno mogą zdobyć. Skontruj tę dywizję. Bo tu się... Nie, wrzucili dywizję. Najgorzej. Dobra, ale wyciągnęliśmy was z kociołka. No teraz tu zaatakujemy kolejne te masterie w doktrynce, żeśmy wbili. Tak, skapitulowali! Tak, mamy to, kapitulację, przed nami 20 tysięcy karabinów z mechy, czy... Jocie. No dobra, to nie do końca rozwiązuje nasz problem, bo to jest jeszcze dywizje pozostałych Austro-Węgier, dobra, ale jednego żbiczka mniej. Co z tym Wiedniem, bo tutaj od południa w końcu zaczynają podchodzić, my cały czas trzymamy północną flankę. Krok za krokiem, zbliżamy się do odrodzenia Rzeczpospolitej. Oho, zaczęła się chyba bitwa od Wiedeń. Wyślemy 108 Dywizję Piechoty Obrony Narodowej, żeby wspomóc ich w tym szturmie. Co my tutaj mamy? Tadeusz Kutrzeba przejął, rozumiesz, dowództwo nad 2 medami francuskimi. Węgier broni tego. Broni
broni stolicy Habsburgów. Spróbujmy to dopuszować tą chorwacką, to będzie łatwiejsze przejście. Tu jeszcze musimy zlikwidować dywizję. 55, ok. Podeślij dywizję piechoty do pomocy. My od strony rzeki będziemy puszować, ale zawsze jakieś tam wsparcie będzie. O, z Lipska wyszli de facto. Spróbujmy to wykorzystać. Dawaj, dawaj, Wiedeń padnie, tak, tak! Dalej Kutrzeba dowodzi? Nie, teraz Szeptycki przejął dowództwo, a tam jedna dywizja broni się tego. Austro-Węgierska, dawaj, dawaj, bo Wiedeń padnie, to będzie kapitulacja, bo większość Austrii padła, my Czechy kontrolujemy. Czyżby kolejny behemot zaborczy został zmiażdżony na naszych oczach? Kapituluj, Habsburg, odklepujemy, klep w matę, 4% bandyta się broni. No tutaj muszą Triesty już sami zdobyć. Ajajajajaj. Dobra, ale ważne, że duża część dywizji austro-węgierskich wyparuje i znowu skrócimy sobie linię frontu. Doskonałe nowinki. I tutaj te kociołki w Saksonii również polikwidować. Jak tam Warszawu, Kielce padły, podchodzą pod Kraków i Częstochowę. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, szanowne moje towarzysze syndykalistyczne, mamy to, koniec walk w Saksonii oraz w Czechach. Kolejna linia frontu skrócona, teraz pozostał tylko wschód, co prawda rozciągnięty aż po Węgry, ale wojska naszej sprzymierzonej syndykalistycznej międzynarodówki podchodzą pod Triest, gdzie jest ostateczne, rozumiesz, Enzich Habsburgów. I to prawdopodobnie zakończy kolejną wojnę. Drugi zaborca zostanie wykreślony z naszego kajecika. Możemy zwiększyć wydajność przemysłu wojskowego. Factory output plus 25% kosztem consumer goodsów. Dawaj, musimy rozpocząć tą produkcję. Musimy nadrobić antiery w naszych dywizjach. Nasze templaty mają piękne ilości tego. W sensie piękne jakościowo antiery, które nie dość, że radzą sobie ze strącaniem powietrza, to jeszcze przebijają 60 piercingu, rozumiesz? Wszystkie dywizje pancerne dają radę, więc nie trzeba panców robić. No i w końcu zaczynamy gdzieś dywizje pancerne robić, tam jeszcze templata wymaga doszlifowania. Ale jeżeli ustabilizujemy maciaków, to nawet widzę, że jest możliwość na jakieś kontruderzenia, proszę Państwa. No maciaki de facto też walczą z dużą liczbą sąsiadów, więc mają rozciągnięte siły. Myślę, że możemy pomyśleć o małym kontruderzeniu. Na razie tutaj w okolicach Kielcach, Wielcach nie da rady, ale na naszym Pomorzu, w Prusach książęcych, możemy przeprowadzić małą kontrofensywę. Tu widać, że Rumuni się przebili. To nie ja, to Rumuni ten Płock wyzwolili. Także wszyscy mieszkańcy Płocka mogą czuć się wyzwoleni przez dywizje rumuńskie. My to troszeczkę sfollowujemy. O, koniec! Ale uderzyło! Co jest? Dobra. Doskonałe nowinki. A propos doskonałych nowinek, porobimy przyjazne stejciki na południu. Dobra, mamy konferencję pokojową, proszę Państwa. Od razu jak tylko się będzie dało, robimy, tam papety wystawiamy. Tutaj na razie nie konstruuj. I przejdźmy też, uwaga, austro-węgierską flotę. Austro-węgierska flota stoi w Gdańsku. I austro-węgierska flota od razu... my admirałów mamy. Józef Urnung, Kazimierz Poremski, Jerzy Świrski. Dobra, dawaj Urnunga, wypłyń sobie z Gdańsku, rozumiesz? Ustaw się naprzeciwko Poczty Polskiej w Gdańsku i bomb dywizję wroga w Elblągu. Doskonałe nowinki. Po przedmieście rumuńskie powróciło, znowu mamy granicę z Rumunią. Bracia, towarzysze, witajcie! Dobra, wielka polska kontrofensywa. Tu i teraz uderzać na maciaków. Towarzysze, naprzód! No, bo nam Warszawę zaczęli obtaczać. Lecimy, go! Dobra, Czechy wyzwolone, papecik czeski, rozumiesz? Oni powinien mieć syndykalistyczne drzewko odpalone, to jest piękne na Kaiserreichach, Kaiserreduksach, że jak się zmienia ustrój, to oni powinni mieć nowe własne drzewko, a nie tam, co wcześniej robili. Aha, tylko że oni muszą być niezależni. Dobra, a Węgrzy? Albo dobra, nie działa? Czemu im monarchia została? Ej, zwykle na Kaiserreichach, Kaiserreduksach tak właśnie to działało, no ale dobra, mniejsza o to. Mamy naszych ziomków, wystawiać dywizję, mości panowie. Czy Prusaki coś wystawiają, jeżeli chodzi o sprzęt dywizję? Czemu tu jeszcze nie ma dywizji, których moglibyśmy zaciągnąć na front wschodni? Wy to uwielbiacie na froncie wschodnim się przepalać. Ewa surrenda, opór na naszych state'ach plus 25%. Dobra, mała nasza kontrofensywa tutaj w Małopolsce się nie udała. Spróbujmy jeszcze raz. Natomiast na Prusach powiedzmy, że pierwszą część planu wykonaliśmy.
czyli sforsowaliśmy linię Wisły, a teraz drugi plan to jest dopuszować do Królewca. Jak się uda jakieś dywizje złapać w kociołek, to będzie dodatkowy bonusik, bonusowe punkty, ale teraz głównym celem jest dopuszowanie do Królewca. Dobra, uderzenie na Kielce, Widelce, dobrze. Ej, ładnie to idzie, ładnie to idzie. Nasza armia może nie jest wybitna, może... O, Królewiec zajęliśmy. Może dywizji pancernych, jak było rozpisane na rok 39-40, miały powstać, ale nie powstały, ale to wszystko przez te, rozumiesz, teutońskie wojny o niepodległość. Nie zdążyliśmy naszych planów 4-5-letnich zrealizować, ale powoli stabilizujemy sytuację. Warszawa jest bezpieczna, poziom kapitulacji nam pewnie znacząco spadł, także mamy większe szanse na przetrwanie. Część dywizji od razu tutaj te lotniska na Mazurach wykurzyć, otoczone maciakowe dywizje, doskonale. Teraz byśmy tutaj gdzieś do linii za Bóg dopuszowali, jakbyśmy dali radę. Co z tymi pancernymi? Bo one się robią, tylko problem jest taki, że my potrzebujemy 1000 czołg. Piękna Rzeczpospolita. Dobra, keski pospadały. Ej, dobry ten kociołeczek, dobra ta kontrofensywa. Ta Polsza wygląda jak nasza, dzisiejsza Polsza, tylko bez tego wschodnich tych naszych województw. Ale spokojnie my to naprawimy. Docelowo pyk. Dobra, na Prusach rozbiliśmy maciakową obronę i oni tu jakieś szybko wysyłają dywizję w jakichś czapeczkach dziwnych. Nie wiem, czy to nie jest jakiś ich tam mobikowy Volkssturm na szybko klikany. Wykorzystajmy to i rozlejmy się na tych terenach. My tu wszędzie mamy kory albo byliśmy w trakcie korowania, więc to powinno nam oddać. A teraz jak mamy całą naszą armię, nasza armia nie jest słaba, też nie jest mała, tylko że walczyliśmy na 3 frontach, dlatego żeśmy musieli uciekać. Ale 1 na 1 z maciakami to klepiemy jak ich za dobrych czasów, rozumiesz? 1612 welcome to. Szkoda, że nie mamy husarii, bo byśmy się już na Moskwę rozpędzali. Ale powolutku, krok za krokiem. Czemu tu afgańska milicja walczy pod Warszawą? Tego to jeszcze nie było. Dawaj, Litwę, bracia, towarzysze, przyjaciele, partnerzy w Unii Rzeczpospolitowej. Idziemy wyzwolić Wilno. Wielka kontrofensywa naszych czasów. Tego chciał. Pajak poszło. Tutaj linia Wisły utrzymana. Tutaj gdzieś w Karpatach walczymy. Rumuni dzielnie się bronią, ale nie mamy jak im pomóc. Ci tutaj weszli w jakieś transylwańskie atryszyn. Tutaj możesz tylko tą wioskę wyzwolić. Fabryczki się pojawiają. Doskonałe nowinki. Zwiększyć produkcję support equipmentu. A zwiększyć produkcję arty. Czołgi niech się robią. Oj, bo brakuje trochę surowców do czołgi. Dobra, podkręcimy. Chromosomy od Kebabiniego, najlepsze chromosomy, najsmaczniejsze, polecam. I możemy na nowo rozpocząć korowanie wyzwolonych state'ów. Dobra, tu na razie na linii Rygi możemy się utrzymać. Broniliśmy się na linii Wisły, to teraz będziemy ustabilizować linię Gruzina. A, bo tu jest przejście, o kurde, nie lubię modyfikacji, które bez powodu, no dobra, tu jest niepotrzebna ciesina, to strasznie komplikuje, utrudnia życie, niepotrzebne to niedobra jest. Po co tu jest przejście, po co tu jest ta ciesina? Nie lubię, czasami mody cię zaskakują, o, to ktoś to bombi, to chyba nasze. Dodają jakieś ciesiny, ty nie zauważysz i potem nagle masz 1 000 000 dywizji na plecach. Kolejna też masteria wbita, Breakthrough plus 10% organizacja, plus 5 dla całej armii, tak? To wszystkie dywizje dostaną, doskonałe nowinki, o to chodziło. Teraz w drzewku robimy tutaj ścieżynki, które też nam mam doktrynę podbić, do góry. Jakieś radary wyzwoliliśmy, spoko, niech będzie. Na razie się bronić, na północy puszujemy. Wyzwalamy tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oczywiście pod syndykalistycznym, czerwonym zarządem powierniczym, żebyście sobie nie myśleli, to jest Czerwona Rzeczpospolita. Czasy panów i królów minęły. No ale te ciesiny można wykorzystywać. Zobaczcie jaką dywersję żeśmy zrobili. 3 dywizje, rozumiesz, one sobie tutaj biegają po tych inflantach. Docelowo to nasze dywizje nie będą się znajdować, ale maciaki muszą tam pędzić, rozumiesz, odciągać się głównej linii frontu. My tymczasem się rozlewamy na bagna kartoszkowego baćki, rozumiesz? Lecimy w kierunku Kijowa. No upartego można by było zrobić największy kiciołek, tak. Kociołek, jaki się wymarzy przeciętnemu grajkowi chojczanowemu, ale nie mamy chyba takiego powera i tylu dywizji, żeby to tak domknąć i potem utrzymać. Dobra, Rygę zdobywamy jeszcze z ostrzałem brzegu. Fajnie ta austro-węgierska flota oddaje, fajnie, fajnie. Kurde, no i mieliśmy nie przekraczać linii Gruzina i żeśmy przekroczyli linię Gruzina, no i zobacz. Chciwość zająca nie zna granic.
Kolejna masteria wbita. Wiecie co jest śmieszne? Że teutoński Krym dalej się broni. Oni dalej tu mają swój język w Sewastopolu. Dzięki naszej kontrofensywie Rumunia spisowała Bułgarię? Okej. Nie wiem jak my im tam pomogliśmy, ale spoko. Tylko problem jest taki, że nic nie chciałem brać, a oni i tak nam dali zachodnią Bułgarię. Mam nadzieję, że będę mógł im to jakoś oddać ładnie, bo kompletnie tego nie potrzebujemy. Oddasz mi ten Rzeszów po dobroci, czy mamy tutaj przetestować nasze pierwsze dywizje pancerne? Bandyto, łachydro, rozumiesz, bandyto rzezimieszkowy. Gdzie te nasze doktrynki? Dawaj kolejne buściki, jak najszybciej teraz doktrynki, żeby rozciągnąć naszą armię doskonale. Przemyśl aż po Lwów, patrz, jesteśmy na przedmieściach Lwowa, ale na razie go nie zdobędziemy. Spróbuj tutaj troszeczkę wypuszować tą linię gór. Dobra, Przemyśl wyzwolony, Przemyśle wyzwolone. Spróbuj puszować dalej, pyk, żeby zrobić pozycje wyjściowe na Lwowy. Straty 155 000, ale to jest tylko z Maciakami. To Austro-Węgry i Teutoni nie są liczeni, a same Maciaki straciły już 1 milion, z czego 3... Dobra, 2/3 od nas, może w ten sposób. Wybuchła kolejna jakaś wojna na wschodzie. Z Chinami, ej, git. Ale to chyba Maciaki zaatakowały, bo oni pół Mandżurii w sekundę zajęli. Co tu się dzieje? Dobra, nie mam pojęcia, ale ważne, że wybuchł kolejny konflikt. Nie dość, że z Japonią tam walczą na pojedynczych, ale teraz będą walczyć na całej długości linii frontu. A to oznacza, że kolejne dywizje Maciaków prawdopodobnie... Oni też z Turcją walczą? O rany, ty, on walczy ze wszystkimi. Szalony ten car. Pokaż jak to wygląda. Franciszek Kleberg, pyta ich medy, śmieszne masakrujemy, nie? Tak, praktycznie wszystkie nasze dywizje, pewnie poza milicją, spokojnie przebijają, te pelotki polskie dają radę. No powiem wam tak, jesteśmy na przedmieściach Kijowa, nie wiem czy wy rozumiecie, ale tutaj przez te Prusy, pyk, 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 Litwę, Białorusi, wchodzimy do kierunków Kijowa. W ogóle nie próbuję tego podkręcić na kociołek, ani trochę, nic bardziej mylnego. Po raz drugi wybuchła 13. Maciakowo-osmańska wojna. Dobra, nie wiem jak to się przed chwilą oni skończyli. Miałem właśnie mówić, że niedobrze, że oni skończyli wojnę, po czym znowu kontynuują, ale mniejsza, proszę państwa. No ja nie chciał zapeszać. Ja nie chciał zapeszać, ale my tego dokonali, rozumiesz? Tutaj to jest kociołek, odcięte. Przy pomocy Rumunów. Rumuni naszą flankę będą zabezpieczać, o zgrozu. Żeśmy to odcięli, dopuszowali, rozumiesz, od Prus tutaj pyk, 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 aż po Morze Czarne. I właśnie wyzwalamy rumuńskie prowincje. Wielka polska ofensywa, wielki kociołek na pół Rzeczpospolitej. Teraz, mości panowie, do szabelki i wybijamy, wycinamy wszelkich Moskali. Zaczyna się czas żniw. Machać szabelką, ciach, ciach, ciach. Tegom chciał. Jeszcze przyjdziemy na odsiecz teutońskiemu Krymowi, chociaż my z nimi nadal walczymy, ale przyjdziemy im na odsiecz. W ogóle jak ich odcięliśmy, to im się linie frontu powaliły i tu jest pusto, tu praktycznie nie ma, oni na szybko teraz rotują. Kocham Hajczana, kocham Hajczana, kocham Hajczana. Największe gówno na świecie. A wielka ofensywa naszych czasów na Smoleńsk, na Warszawę! No, ej, wszędzie im tutaj, rozumiesz, bo linie frontu się przecięły przez Morze Czarne, nam też się zrobiły dwie, znaczy teraz się zrobiła jedna z powrotem, znaczy dwie, tak, no bo ci są odcięci, ale rozumiesz, jeszcze mają, o, czekaj, bo chyba jednak nie zdążyliśmy na odsiecz Krymowi, no trudno, jest jak jest. O, proszę bardzo, jak dookoła Kamieńca Podolskiego się przebili, tutaj na autopuszu lecimy już, dobijamy to wszystko, bardzo ładnie. Manpower wraca na 2 miliony, a przed chwilą się zastanawiałem, czy będziemy musieli podnieść, no nie, bo my wyzwolili nasze prowincje. Więc tutaj nic złego się nie stanie. Powiem więcej. Możemy jeszcze dokorować kolejne kolejne state'y będące częścią naszej pięknej syndykalistycznej Rzeczpospolitej. Doskonałe nowinki. Tu przy okazji na inflantach kolejny kociołek żeśmy zrobili. Nawet kontruderzenie, te dywizje tutaj czekały. Broniąc cieśniny. Pyk. Doskonale. O to chodziło. Tegom chciał. Jeżeli chodzi o liczbę dywizji, to i chyba dużo ich nie będzie, bo my w pewnym momencie mieliśmy tak, że my mieliśmy po jednej dywizji na kratkę i oni mieli po jednej dywizji na kratkę, bo tu wszyscy walczą ze wszystkimi, to jest mega rozciągnięte, ale powierzchniowo duży kociak. W sensie nie, no z 50 dywizji tu będzie coś takiego, odcięte, zanihilowane. 300 000, lecimy po 1,5 miliona, doskonale. O, i czołgusie możemy wystawić. Rany Julek, zdążymy przed końcem wojny, rozumiesz, dywizje pancerne. Cyk, 4 dywizje pancerne, które na razie są takie
W sumie nijakie, bo nie skończyliśmy tej templaty robić. Poczekaj, nie, no to nie może tak jeździć. Daj artę, daj pelotę, łopatę, zwiat ciężarówkowy. Na razie tyle. No i więcej czołgusiów. Tu jeszcze miały być te haubice samobieżne, miało być szczęście, radość, dostatek, a żeśmy skończyli na 30 zwykłej czołgusiowej z podstawowymi tymi futurami. No nic. Musicie się jeszcze, panowie, przezbroić, dorobić, zanim pojedziecie na front. My tymczasem szabelką ciach, ciach, ciach po skali, po keskach. Ciach, ciach, dobrze, co my tutaj mamy? Perestia? Brześć Litewski. Piński, to wszystko powyzwalać. Równe, piękne tereny Rzeczpospolitej. Dobra, ostatnie gdzieś tutaj kociołki padają, rozumiesz? Migrują, próbują przetrwać w tym polskim pogromie. Doskonale, o to chodziło. No gigantyczne straty. Teraz to już chyba będzie można zrobić, że tak powiem, na Moskwę bratenki. Na Moskwę bratenki lecimy, pełna ofensywa, bo te dywizje teraz z frontu na tył dołączą do głównej linii. Uzupełnienia poszły. Surowców zaczyna brakować. O kurde, ale my żeśmy przemysł rozkręcili. Dobra, dawaj te dywizje, nie ma co ich szkolić. Poczekaj, bo węgla brakło. Dobra, bo teraz jest ta jakaś dziwna mechanika węglowa. No to w Hancji węgla kupimy. Czemu sztal minus 100? Nie wiem, kupimy sztali? Kebabini się zdesantował! To jest desant! Mości państwo, desant na Krymie osmański! On w ogóle przez Gruzję puszuje. Nie no, dobra. Finis carskie imperium, rozumiesz? Tu i teraz. Dawaj, przez bramę smoleńską może nie mamy husarii, ale mamy nowe dywizje pancerne. Władysław Anders je dostał, pokaż, gdzie one są. No tak, zdecydował, że pojadą walczyć w górach. Za co ty mnie każesz z graniem w tego Hojczana tyle czasu? No masakra, no. Dobra, zrobiliśmy bogactwa Śląska. Dodawało nam trochę tego, surowców, przyda się. Modernizacja Warszawu. Chyba możemy teraz mniej surowców importować, możemy zdecydowanie. Dalej będziemy musieli polegać, bo dużo przemysłu naraz złapaliśmy z tego naszej wschodniej Rzeczpospolitej wyzwolony. Tam mieliśmy kory, więc dużo wpadło. A to oznacza, że fabryczek dużo się pojawiło, nie? 200 militarek. Cywilek pracujących raz, 2, 3, 4, 5, 6 slotów zapierdziela dzień i noc w pocie czoła na chwałę Rzeczpospolitej. Doskonale. Tutaj sobie klikniemy, rozumiesz? No mieliśmy robić templatę pancerną. Mieliśmy robić, no ale rzeczywistość zweryfikowała. O nie, pociągi PKP się opóźniają, zwiększyć produkcję pociągów tu i teraz. Pociągi na wschód nie dojeżdżają, bo pewnie jest inny rozstaw tych. Autonomia dla Śląska? No chyba was pozajęczyło. Co to za jakieś bolszewickie gadanie? Tu jest Polska, tu jest syndykalistyczna Rzeczpospolita. Nie ma żadnych autonomii. Kooperacja polsko-osmańska. Jacie, ależ piękne. Dobra, dawajcie prawo przemarszu. Jeżeli do kogoś miałby trafić Krym, no to myślę, że... upadek Piotrogrodu. To myślę, że Kebabini jest jednym z lepszych wyborów, proszę państwa. Pięknie to poszło. Daj te wszystkie dywizje. Ta linia frontu to jest kompletnie niepotrzebna. Chciałem zobaczyć, jak nasze czołgusie sobie radzą. W jakichś bitwach. Tu toczą bitwę, pokaż, co tu się dzieje. Nie, linię frontu przypadkiem usunąłem. Zając jest amebo. Zrób tak, bo tutaj już raczej nie ma co się pieścić. Jedna wielka ofensywa. Dobra, lecimy, panowie. Czołgusie chcę zobaczyć. Tu walczą czołgusie. Czołgusie biorą udział w szturmie. Nie przebijają do końca naszych dywizji. Znaczy jakieś tam damage oczywiście robią, bo te czołgi były projektowane, uwaga, na 39-40 rok, a mamy połowę 41. Także one już trochę są przestarzałe. Ale nowszych już nie będziemy mieli. Dobra, modernizacja Warszawy, tymczasem nasze wojska szturmują Moskwę, dobrze. Palić, plądrować, robić co chcecie, wolna ręka. Po tylu latach, rozumiesz, Stalinkriegu trzeba dać naszym żołnierzom. No i mamy upadek Moskwy, doskonałe nowinki. Ej, no razem, ja nie wiedziałem, że razem z Kebabini będziemy dobijać Maciaka, coś pięknego. Przepraszam bardzo, ale co to jest Maciakowa Ameryka? Co tam się wydarzyło?
Oni Alaskę odzyskali. Jak byście Alaskę odzyskali? Co ten car naklikał, narobił? Wypowiedział wojnę wszystkim, odkupił Alaskę. Kto w ogóle wygrał tego Civil War'a? William Duchy Perley. Commonwealth of America. Commonwealth jest jeden i jest Czerwoną Rzeczpospolitą. Na Carycynu! No ładno, 3 miliony strat nabiliśmy. Bardzo mnie się to podoba. Plus do Kajecika. A Rumunia 45 dywizji przetrwało, nas jest 100. Teutoni w końcu zaczęli wystawiać dywizję dobrze. O to chodziło, tego chciał. O, kapitulacja. Ja, wielkie zwycięstwo naszych czasów. Mości państwo, szanowni widzowie, drogie żbiczki, mamy to. To oczywiście nie jest finalna granica, bo zaraz za modą Kaiserreduxową będziemy to wyzwalać, ale chodzi o to, że... O cholipka, nie, dobra, tego paska nie widziałem. Jezu, właśnie chciałem powiedzieć, że ładnie udało mi się zmusić boty, żeby spisować. Granica z Japonią na Uralu. Oraz poświęciłem się i Osmaniemu, tutaj ładowałem prowincję, żeby sobie to za Kaukazie, przed Kaukazie i Kaukazie zajął. Żebyśmy mieli taką ładny podział tego terenu. Tutaj ci nasi kozacy dońscy, on tutaj te wszystkie kaukaskie stepowe prowincje. Dobra, i teraz trzeba to ładnie po... Ej, jest koniec wojen! W końcu! O, my tyle toczyli wojen, rozumiesz? Wojna ta o niepodległość z Teutonami, tu pyk, 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 potem wojna wybuchająca, prowokacje, tutaj ci, co nam prowokacje robili, potem Litwa, rozumiesz? Inwazja z jednej, z drugiej strony, jeden zaborca, drugi zaborca, trzeci zaborca, o, Wielka Rzeczpospolita. O. Dobra, demobilizacja armii i ekonomii. No i to jest właśnie ten prolatyczny wybór, proszę państwa. Co zrobić z Ukrainą? Wyzwolić przyjazną Ukrainę, przekazać Maciakom czy militarna okupacja. No cóż, jest jak jest. My to skorujemy, proszę państwa. Także udowodnimy, że to polskie piękne ziemie. Niepodległy Tatarastan może być. Don Kozaków Dońskich możemy zrobić. No właśnie, Don Kuban Union brzmi jak plan. Doskonale. Proszę państwa, mamy to! O rany, widać tą Rzeczpospolitą ładną, syndykalistyczną, rozumiesz? Widać tą syndykalistyczną Rzeczpospolitą. Proszę państwa, mamy to. Mamy to. Wielka syndykalistyczna Rzeczpospolita w naturalnych granicach. Mogłoby tak wyglądać? Mogłoby tak wyglądać. Dobra, mamy piękną Rzeczpospolitą. Prowincje się jeszcze korują. Wszystkie te inflanty, rozumiesz, Kresy, Posmoleń zostały wyzwolone. Granica z pięknymi kozakami dońskimi pod wodzą samego, rozumiesz, Siemiona Budonnego, rozumiesz, tym wąsiskiem. Żeśmy go tutaj, rozumiesz, ładnie podzielili te granice. Mamy naszą własną Krymską Republikę Ludową. Dmitrij Ulianow. Nie wiem, jacyś lokalni Tatarzy. U Maciaków rządzi Zinojew jako nasz papet. Mamy Wielką Finlandię. Wielka Finlandia. I mamy state uralowy jako state uralowy. Także tak to wygląda. To są jakieś, rozumiesz, chińsko-japońskie papety zauralowe. To nas nie interesuje, co tam się w Azji dzieje. Widzę, że Kebabini też sobie ładnie popisował, porobił papeciaki, ale najważniejsze jest to, że udało nam się na Kaiserreduxie z tym submodem na Polskę stworzyć wielką syndykalistyczną Rzeczpospolitą pod Bieruta. Ale moglibyście powiedzieć, że to koniec. Nic bardziej mylnego. To jeszcze nie koniec, bo potrzebujemy polityka pała, dokładnie 70 i decydujemy, czy robimy Międzymorze, czy robimy Slavic Federation. Powiem wam tak, Międzymorze zostawimy sobie, jak kiedyś będziemy, jak nie wiem, jakimiś legionami czy czymś takim klikać, natomiast tutaj ewidentnie się prosi o syndykalistyczną federację słowiańską, także klikniemy. We and our Slavic brothers have come through many trials. Dokładnie, ej, to była niesamowicie wymagająca kampania, aż na 2 odcinki musieliśmy rozbić. But today is a day to celebrate, for we are united and free. Poland will be recognized into all Slavic Federation and we will lay claim in the lands of both Western and Eastern Slavs. Rozumiesz? Nie wiem, czy on nam kradnie 30 stabilki. O jacie. A ta flaga. All Slavic Federation Republic of Communes. Nie, Czechy zaanektowało. Aha, bo to tak to działa. O rany. A my mieliśmy taką ładną granicę. No dobra, no ale nam odblokowało, rozumiesz, specjalne drzewko Super State'u. Slawizm across Eurasia.
No ale my przynajmniej wszystkich Słowian mamy pod własnym panowaniem, poza tutaj tymi południowymi z Bałkanów. Reproduction. Dobra, proszę Państwa, myślę, że to na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Wojna totalna była. Syndykalizm po raz kolejny zwyciężył. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.